Łukasz Wantuch, lat 44. Jestem radnym miasta Krakowa. To jest mój 53. wyjazd na Ukrainę od czasu wybuchu wojny. Są dwa powody. Pierwszy to jest powód taki ogólny. Uważam, że każdy wolny człowiek na świecie powinien wspierać innych wolnych ludzi w walce z najeźdźcą. A drugi powód to jest taki, że uważam, że jeżeli Ukraina upadnie, jeżeli przegra wojnę, to następny atak Rosji będzie na państwa nadbałtyckie, a potem my. Więc walka Ukraińców jest nie tylko o swój kraj, ale również o Polskę. I im większe wsparcie, tym Ukraina będzie silniejsza. Zajmujemy się głównie pomocą humanitarną, ale też, jak widać w dzisiejszym dniu, dostarczamy też różne towary dla wojska. Nie dostarczamy HIMARS-ów ani artylerii, ale dostarczamy komputery, drony, wcześniej były kamizelki kuloodporne, turnikety, no i wszystko to, co żołnierze potrzebują, wszystko, co też ma takie podwójne przeznaczenie, na przykład laptopy. Laptop może mieć przeznaczenie cywilne, ale też służy do operowania dronem. I im silniejsza Ukraina, tym silniejsza Polska. No na pewno Bucza. Byliśmy w Buczy zaraz po wyzwoleniu. Byliśmy przy ekshumacji zwłok. Widzieliśmy zwłoki pomordowanych mieszkańców. Tam było ponad 400 osób. Jak były wydobywane z grobów. Rozmawialiśmy z księdzem Andrzejem, który te osoby najpierw pochował, a później ekshumował. No i to jest ten obraz, ten zapach, to zostaje zawsze w pamięci. Tak samo w Izium. Też byliśmy w Izium, w miejscu, gdzie były masowe rozstrzeliwania, masowe groby. Ale taką rzeczą, która najbardziej mi pozostała w pamięci, to było w Charkowie taka sytuacja. Ja nie jestem osobą wierzącą, ja jestem agnostykiem, ale tego dnia rozmawiałem z Bogiem. Ponieważ mieliśmy taką sytuację, że Rosjanie jeszcze stali, to było jakiś rok temu. To było przed ofensywą charkowską, kiedy Rosjanie jeszcze byli na granicy Charkowa, 20 km od miasta, i pojechaliśmy na te rejony północno-wschodnie, czyli ten rejon Saltiwki. Bo tam akurat w jednym z tych bloków mieszkał nasz przyjaciel Olek. Chciał nam pokazać, gdzie się urodził, gdzie się wychował. Mieliśmy dwa pełne wany towaru i wpadliśmy na jakiś kawałek metalu, który rozwalił oponę. Zatrzymaliśmy się, a w tamtym rejonie była taka zasada, że się nie możesz zatrzymać. No jeżeli się zatrzymasz, no w tamtym rejonie jest mnóstwo szpiegów, dzwonią do rosyjskiej strony. No i zatrzymaliśmy się, mieliśmy eskortę wprawdzie policyjną, ale no, oni nas odjechali, no, żeby nie tworzyć celu. Odjechali 300-400 metrów dalej. I my zostaliśmy z tą oponą, no i to była, abyśmy cali załadowani towarem. No i bardzo ciężko jest zmienić oponę, jak jest pełny van. No i zaczęliśmy zmieniać tę oponę i nagle w oddali, to był taki dzień jak dzisiaj, czyli pochmurno, padał deszcz. Nagle w oddali zaczęliśmy słyszeć takie bum, bum, bum. No i w pierwszej chwili myślałem, że to są może grzmoty, ale później się okazało, że to bardzo szybko zresztą okazało się, że to nie są grzmoty, tylko to jest po prostu artyleria, która gdzieś tam strzela, tylko te odgłosy trochę się do nas zaczęły zbliżać. A tu oponę wymienić, no nie jest łatwo. Dzięki pomocy Piotra, Wojtka udało się tą oponę błyskawicznie wymienić, ale te 15 minut, zanim odjechaliśmy, kiedy byliśmy tam celem, to był taki bardzo przerażający moment dla mnie, kiedy już myśleliśmy, że następny odgłos to już będzie zerował na nas. Ja wtedy też stanąłem trochę z boku i modliłem się do Boga, żeby to nie był koniec, że to my nie... żeby tutaj nie zakończył się nasz wyjazd. I odjechaliśmy parę godzin później. Na szczęście ten obieg informacyjny był zbyt szybki, w tamte miejsce strzelił pocisk. Ktoś zadzwonił na drugą stronę, ale udało nam się uciec. Ja mam na imię Joanna. Mam na imię Miwa z Japonii. Jestem dziennikarką i wywiadowcą na Ujocie. I już kilkanaście razy byliśmy pomocą humanitarną z nią
albo z Łukaszem. I Piotrkiem to jest tam. Pan bardzo fajny facet, tak? Dobra, Piotrek z Krakowa, całe życie. No jeżeli powiemy sobie, że no nic nie zmienimy, bo co to znaczy taki nasz jeden ruch jakiś drobniutki, że kupimy nie wiem co, kupimy paczkę pieluch, czy kupimy konserwę, czy cokolwiek, że to nic nie zmieni tak naprawdę. No okazuje się, że zmieni, może zmienić. Im więcej ludzi się zaangażuje w to, zobaczy przykład dobry, tym większa będzie ta siła, która może pomóc, która może zmienić. Dlatego nie ma się co oglądać w ogóle na jakiś hejt, to jest bez sensu, to nie ma... Niech hejterzy sobie zajmują się hejtem, olać to, trzeba po prostu ignorować albo też polemizować, natomiast trzeba robić swoje, a nie oglądać się na jakichś debili, którzy wyciągają, że tam połowa pomocy jest rozkradana czy coś takiego. W Polsce też była korupcja, dopóki nie spełniliśmy wszelkich wymogów przed przyjęciem do Unii Europejskiej, prawda? Też można było policjantowi dać w łapę i sobie jechać, tak? Dzisiaj już tego nikt nie zrobi w Polsce, bo boi się, że dostanie jeszcze większy mandat albo nawet będzie jeszcze większa odpowiedzialność. To samo w Ukrainie. Ukraina ma dużo do zrobienia, ma dużo pracy przed sobą, Ukraińcy chcą być Europejczykami, więc jak najbardziej trzeba otworzyć przed nimi wszelkie furtki. Oni muszą dużo pracy wykonać sami. Należy im tylko pomagać w tym. Dzisiaj jest korupcja, jutro będzie mniejsza, pojutrze będzie znikoma, tak? Będzie zminimalizowana. W tym kierunku trzeba działać, trzeba patrzeć pozytywnie, a nie, że dzisiaj rozkradają, że oszukują na jajkach dla wojska i tak dalej. Może i oszukują. Kilku ludzi się wsadzi do więzienia za tego typu przekręty, to może już następny nie oszuka na jajkach, tak? Prosta sprawa. Ważne jest to, co jest dzisiaj i co będzie jutro. Rzeź wołyńska była, trzeba o tym pamiętać, trzeba się trzymać swojej prawdy, ale nie wymuszać niczego. Coś, co będzie wymuszone, będzie nieprawdziwe. Jedyne, czego bym się chciał domagać i chciałbym prosić, albo też nawet może mocniej, jakby wywierać presję na Ukraińcach, to żeby się zgodzili na to, żeby poszukiwać polskich obywateli zamordowanych na tych terenach, żeby ich ekshumować i żeby im tworzyć godziwy pochówek, żeby spoczęły ich resztki, ich prochy na normalnych cmentarzach, żeby Polacy mogli tam przyjeżdżać i oddawać im cześć i hołd. My jeździmy w takie rejony, gdzie nie jeżdżą często konwoje humanitarne, jak właśnie przy granicy rosyjską. Byliśmy w jednej takiej miejscowości, gdzie byliśmy pierwszym konwojem od 3 miesięcy. Można oczywiście wysyłać towar z Lwowa nową pocztą, która działa bardzo sprawnie, ale tutaj też jest taki bardzo ważny aspekt psychologiczny, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, jak widzą, że ktoś przyjeżdża z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, to też z nimi rozmawiamy i też bardzo często ci ludzie są zaskoczeni, że ktoś z Japonii, tak jak Miwa, czy ktoś ze Stanów, jak Boyd, Jeff, czy Andrew, przyjeżdżają, wręczają bezpośrednio tą pomoc. I dla nich taka rozmowa, pokazanie, że świat o nich nie zapomniał, że jeżdżą, to też myślę, że ma ogromne znaczenie psychologiczne. I dla nas to też jest ważne, bo jak rozmawiamy z ludźmi, to wiemy, co jest bardzo potrzebne. To właśnie jest takie miejsce, gdzie teraz mamy ubezpieczenie dla studentów, kiedy jest zagrożenie od nieba. Тут były do wojny, тут było takie jak kafe dla studentów, restauracja taka, no to nie restauracja, takie były. No i musieli zrobić tak, to właśnie z tej strony okna i drzwi założyły tym piaską białym. No i zrobiły tak, bo musimy, żeby uczelnia mogła robić offline, to musimy zrobić miejsce, gdzie można ubezpieczyć studentów. І, власне, минулого року дякуємо польським партнерам. Це були приватний бізнес, університети і різні асоціації, спілки. Коли зі світлом по всій Україні блекаути були, це було страхіття. Це ж і хвала Богу, що і так була зима
без таких морозів, що не порвало ні труби, ні опалення. Ми їздили від університету, забрали генератори для того, щоб в бомбосховищах можна було зробити світло, можна було зробити вентиляцію, тому що в будь-який момент світла ж не було по 4-6 годин по великому рахунку. Ну і ті графіки, вони не завжди були, як написано, в понеділок буде світло, то означало, що в понеділок буде світло. Ну і ми це пройшли і відновили всі бомбосховища, відновили всі переходи, тобто університет. Якщо можна сказати готовий, то ми до тих викликів на сьогоднішній момент залишаємося готовими. Як воно буде далі? Ну але бачите, в короткий термін. Ну що могли, то зробили, бо це пріоритет, тому що, ви ж бачите, 3-5 хвилин і може бути ракетна небезпека. Того часу є занадто мало, тому зразу з корпусів спускаються всі підземелля. Ну і є так, як є. Hey, I'm Boyd from USA. I've been coming over here to Poland and more so into Ukraine since April of 2022 because we could see what was going on and just wanted to try to help any way that we could. And from that point in time, it's developed where I've got a small charity organization devoted to helping Ukraine, and now I've been around the country many times. I've been almost every city and town or village you can go to that's not occupied. Been to the front line several times, experienced, missiles, artillery, drone attacks, and seen the extent of destruction. And I just cannot believe the free world has not stepped in a bigger way, as history seems to be repeating itself from 1939. Slava Ukraini. Korupcja jest w każdym państwie. Korupcja jest w Polsce, korupcja jest w Ukrainie, korupcja jest w Stanach Zjednoczonych. Więc to wszystko trzeba po prostu robić z głową. Jeżeli ktoś zostawia samochód, a w środku są kluczyki, a później się dziwi, że ktoś mu ten samochód ukradł, no to jest jego wina. Więc nasza pomoc jest skierowana bezpośrednio do ludzi. Zdarza się czasami, że dowozimy towary na magazyn, ale to jest do magazynów, gdzie mamy 100% pewność, że wszystko jest ok, to są osoby sprawdzone i one później same dzielą tą pomoc, ale to jest 10%. 90% tego, co dowozimy, dajemy bezpośrednio. Albo umawiamy się z konkretnymi osobami w konkretnym miejscu, w konkretnej miejscowości i wręczamy bezpośrednio, albo nawet jeździmy po domach. Tak jak w Słowiańsku mieliśmy listę osób starszych, niepełnosprawnych, które nie wychodzą z domu, które nie są w stanie podejść i po prostu odwiedzaliśmy je w domach, zostawialiśmy przygotowane paczki. To są takie paczki, jak my to mówimy na bohato, czyli paczki, które ważą po 15-20 kg i tam jest miks różnych produktów spożywczych, chemii i innych. Więc dajemy bezpośrednio do ludzi i wtedy mamy 100% pewność, że to trafia do osób potrzebnych. Więc to wszystko trzeba robić z głową, bo wojna wydobywa z ludzi to, co najlepsze, ale też to, co najgorsze. Więc trzeba wiedzieć po prostu, trzeba jeździć, trzeba znać, trzeba utrzymywać kontakty.